Witam Was. Ostatnimi czasy wpadło mi takie pytanie, ponieważ ktoś zapytał się mnie, co sądzę na temat medytacji. Ogólnie nie robiłem jeszcze tego tematu. Wspominałem gdzieś tu i tam w jakichś filmach troszeczkę coś tam o medytacji, kiedy ona może być przydatna do czegoś i tak dalej. Więc po prostu poruszmy sobie ten temat troszeczkę, tak go muśnijmy. Ponieważ co do medytacji są tutaj zdania podzielone. Jedni mówią, że medytacja jest bardzo dobra, pomoże Ci wejść na wyższe poziomy rozwoju, jakieś oświecenie, przebudzenie duchowe, tego typu rzeczy jest tutaj naprawdę bardzo mocno wychwalana. Druga strona znowu po prostu mówi, nie, medytacja to niedobre, medytacja może ci jakieś złe duchy w ciebie wpuścić i tak dalej, i tak dalej. Więc temat jest dość złożony tutaj. Może zacznijmy od tego, co ja sądzę na temat medytacji i czy w ogóle używam medytacji i tak dalej. Otóż tego, moi drodzy, nie. Ja nie używam medytacji, ponieważ ja jestem człowiekiem bardzo takim, jakby to powiedzieć, energetycznym. Cały czas coś się wokół mnie dzieje, coś się praktycznie musi wokół mnie dziać i po prostu nie potrafię tak długo cicho usiedzieć, ponieważ jeżeli ja usiądę i zacznę medytować, to od razu zaraz mi już coś zacznie gdzieś swędzieć i nie wiadomo co jeszcze, trzeba będzie się po tyłku podrapać i już będzie po medytacji. A znając też i moje szczęście, to zawsze gdybym nawet chciał na chwilę sobie usiąść na jakąś medytację, to się okaże, że znowu ktoś gdzieś coś ode mnie chce. Czy to będzie się do mnie ktoś na telefon dobijać, czy będzie gdzieś coś pisać i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu ja z medytacji nie korzystam. To jest pierwszy taki punkt. Oczywiście ona może być przydatna jak najbardziej, szczególnie dla ludzi, którzy rzeczywiście chcą osiągnąć jakieś cele, jak na przykład świadomy sen, czy podróże astralne, tego typu rzeczy, no to tutaj można by nad tym pomyśleć, czy by się to tutaj mogło przydać, gdy nie potraficie uspokoić swoich myśli. Ponieważ kiedy cały czas macie tutaj wędrówkę myśli i tak dalej, czyli po prostu nie potraficie przestać myśleć. Cały czas coś wam przez głowę leci. Chcecie się niby zająć czymś tutaj, ale z drugiej strony już myślicie tutaj o czymś innym. A poczekaj, bo jeszcze za chwilę muszę zrobić to, bo jeszcze muszę zrobić to, albo tam, a tu, a to jeszcze to. Wiecie, taka gonitwa myśli, której po prostu nie da się przerwać, to tutaj medytacja będzie jak najbardziej dobra. Ponieważ dzięki medytacji wtedy potrafimy zatrzymać tą gonitwę myśli i po prostu oczyścić całą swoją głowę, żeby była cisza i spokój. I wtedy można się przygotowywać do jakichś innych rzeczy, które byśmy chcieli osiągnąć. Czy medytacja jest konieczna do tego, żeby osiągnąć jakieś wyższe poziomy świadomości? Nie, nie jest absolutnie konieczna. Są na to przeróżne inne sposoby, które można wykorzystywać. Jest tego cała paleta. Przede wszystkim jednym z tych największych, według mnie najcenniejszych sposobów to jest po prostu słuchanie swojego wewnętrznego głosu. Nie danie się sterować rzeczami, które wpływają do nas z prawo, z lewo, z góry, z dołu, nie wiadomo skąd jeszcze i które próbują nas zbić z jakiegoś toru, który sobie obraliśmy. Także to jest według mnie niepotrzebne. Można tego używać jak najbardziej. Znam ludzi, którzy naprawdę sobie bardzo dobrze pomogli medytacją w jakichś przeróżnych problemach, na przykład przy nerwicy i tak dalej. Ja też miałem nerwicę, jednak ja nie korzystałem z medytacji przy tym. Ja mam na tyle silną wolę, że po prostu potrafiłem opanować te gonitwy myśli, które były, całkowicie sam, po prostu je zatrzymać. Ponieważ w tym momencie mówię, halo, to jest moje ciało. Ja tutaj kontroluję, co tu teraz się dzieje. A nie, że mi tutaj będzie w głowie teraz szaleć wszystko wokół i się robić jeden wielki chaos. Ale nie każdy to potrafi. Nie każdy ma na tyle
silnej woli, żeby takie rzeczy po prostu zatrzymać. Zdaję sobie z tego jak najbardziej sprawę, więc wiem, że wielu ludziom pomogła właśnie medytacja, żeby wyciszać się przede wszystkim, uspokoić się po całym dniu, na przykład pracy, przemieszczania się po miastach i tak dalej, gdzie naprawdę czasem ludzie mają taką głowę, bo im się nazbierało tych emocji wszystkich, ze wszystkich stron, więc tutaj jak najbardziej jest to dobra rzecz. Niektórzy medytują również przed snem krótko i pomaga im to po prostu wejść w sen. I tutaj też jest to dobra rzecz, jeżeli ktoś chce na przykład osiągnąć podróże astralne, o których mówiłem, czy świadomy sen i nie potrafi tego innymi metodami zrobić, a o tym jeszcze będą osobne filmy, jak co i na ten temat, więcej sobie to poszerzymy, to właśnie krótka medytacja przed tym może być tutaj akurat tym tak zwanym kluczem, żeby wyjść do tego. Także jest to też jakaś opcja ewentualnie. Co dalej? Co jeszcze by tutaj było? Jeszcze mamy medytację tutaj. Niektórzy używają ich po to, żeby sobie pomóc kreować swoją przyszłość, czyli na przykład medytują nad czymś. Medytują, nie wiem, na przykład nad swoim zdrowiem, że chcą osiągnąć tam taki i taki poziom zdrowia. Inni medytują na przykład nad tym, że chcą taką i taką umiejętność osiągnąć. Jeszcze inni medytują, nie wiem, na czymkolwiek. Cokolwiek. Tutaj naprawdę jest to bardzo szeroki poziom, na czym można sobie tutaj medytować. Pomaga to, ponieważ co tutaj się dzieje podczas takiej medytacji? Podczas takiej medytacji zmieniają się zmieniają się fale mózgu i one po prostu na całkiem innych wibracjach zaczynają jak gdyby pulsować, tak to powiedzmy sobie prosto, i rzeczywiście mierzono to tutaj nawet w różnych badaniach laboratoryjnych i tak dalej. I potrafiono pokazać, że tam te fale mózgowe się zmieniały podczas medytacji. Było widać po prostu, że one się koncentrowały w innych miejscach i że rzeczywiście coś się działo z tym organizmem. Że on wchodził na całkiem inne poziomy niż bez tej medytacji. Dlatego też bardzo często były organizowane takie eventy, na przykład medytowanie o jakiś cel na świecie, załóżmy o pokój na świecie. Bardzo często było coś takiego robione i wtedy zauważano, że gdy się zbierało więcej ludzi, jeszcze szczególnie w różnych krajach na przykład i tak dalej, i oni wszyscy zaczęli w tym samym czasie medytować, to było to widoczne, że były tutaj jakieś efekty. Było to nawet mierzalne w polu Schumana, czyli w tym pulsie Ziemi. Dało się tutaj zmierzyć wtedy jakieś efekty tego, że to miało po prostu sens, ponieważ medytując wszyscy razem nad jednym celem, to jest po prostu taka siła, która jest w stanie naprawdę coś zmienić na świecie. Również było coś takiego, też taki fajny eksperyment był robiony. Była cała taka grupka, gdzieś chyba ze 100 ludzi tam było i robili jakiś tam festiwal, coś takiego, i w pewnym momencie nagle zaczynała się pogoda psuć i wiecie, deszcz, jakaś burza szła, czy nie wiadomo co jeszcze. No to oni wszyscy po prostu się zebrali razem i wszyscy razem zaczęli medytować nad tym, żeby po prostu teraz była piękna pogoda, słońce się zrobiło i tak dalej, i tak dalej. I o dziwo to zadziałało. Chwilę po tej medytacji chmury się rozeszły i wyszło słońce. Ktoś by mógł powiedzieć przypadek. No niekoniecznie musi to być przypadek, ponieważ tak jak mówiłem, było to mierzalne po prostu w laboratorium, dało się zmierzyć, że tam się coś zmienia. Również przeróżni mnisi bardzo często korzystają z medytacji, żeby się wzmacniać na przykład. Też bardzo często wzmacniali swoje tak zwane chi, tą siłę taką wewnętrzną. I tutaj na przykład ktoś po takiej medytacji był w stanie robić dziwne rzeczy, załóżmy coś tam dał radę podnieść, czego nie powinien dać rady podnieść, czy dał radę jakąś deskę złamać na przykład. No po prostu normalni ludzie nie potrafili tego zrobić, a tutaj po tej medytacji on po prostu się na tym koncentrował, nad tym całkiem i potrafił te cele później osiągnąć. Także medytacja ma swoje bardzo duże plusy do robienia, tylko tak jak mówię, nie wszystko jest dla każdego, kto co lubi. Ponieważ są też inne możliwości osiągnięcia różnych celów,
Ale tutaj medytacja jest bardzo dobra na ten temat. Teraz jeszcze mamy to zagadnienie tego, że podczas medytacji może w ciebie coś wyjść. Tu bym powiedział tak i nie. To też zależy od osobowości danego człowieka, ponieważ jeżeli ktoś ma jakieś problemy psychiczne sam ze sobą, czyli po prostu, no nie wiem, jest słaby psychicznie, może tak to nazwijmy, no różnie to tutaj może być z tym wszystkim. Można się zabezpieczać, można sobie robić krąg wokół, na przykład jeżeli medytujemy, można sobie nakreślić krąg jakiś wokół. To bardzo ogólnie takie popularne było też w różnych innych rytuałach, właśnie kreślenie takiego kręgu ochronnego. Bardzo często stosowano to kiedyś też i wokół domów. Robiono też takie kręgi, usypywano i tak dalej, które miały chronić dom przed jakąś tam złą energią i tak dalej. I też właśnie tutaj podczas medytacji można by zrobić sobie po prostu taki krąg wokół siebie. Można by też używać jakichś kamieni, na przykład szlachetnych, które też by cię mogły chronić i tak dalej. Na przykład ametyst mógłby tutaj pomóc do tego. Jest przeróżnie, jest wiele takich kamieni, które mogą pomóc, może być ich więcej. One się robią jeszcze bardziej efektywne, jeżeli mamy ich na tyle, że damy radę też zrobić na przykład taki krąg z nich wokół. Wtedy to też jest bardzo dobre. Bardzo dobrze działa też krąg ze soli na przykład. To też było bardzo, bardzo popularne, bardzo często stosowane. Tutaj też można by tego było użyć sobie przy właśnie medytacji. Oczyszczenie powietrza na przykład wtedy, czyli na przykład spalenie białej szałwi jako kadzidła po prostu tutaj w domu, żeby to fajnie napachniało, bo to też wygania złe energie, tego typu rzeczy. Także to by było ewentualnie jakieś takie dodatkowe zabezpieczenie, chociaż ja szczerze nigdy nie słyszałem o takim przypadku, żeby komuś coś weszło w ciało podczas medytacji, ponieważ twoja dusza jest cały czas połączona po prostu z tym ciałem i ty nie wychodzisz z tego ciała, tak jak to robisz w podróży astralnej, ale pomimo, że na przykład wychodząc w podróży astralnej z ciała, to i tak cały czas twoje ciało jest zajęte, ponieważ ty żyjesz i ono jest połączone, także to też tam nie może ci ktoś do środka wejść, ale to dla tych, którzy po prostu mają jakieś obawy, ponieważ gdzieś tam coś usłyszeli, można po prostu dla świętego spokoju i żeby was to nie stresowało podczas medytacji, można sobie zrobić po prostu taki krąg wokół siebie. Są też i runy ochronne. Kiedyś robiłem cały film na temat run, także tutaj też można by było użyć jakichś run sobie. To jest w playliście Magia i tak dalej. Ja tam troszeczkę te nazwy tych playlist pozmieniałem, bo tam dopisywałem troszeczkę więcej ostatnio. Tam były filmy o runach na przykład, to było chyba parę części zrobione tam o runach, także jak tam sobie wejdziecie, poszukacie, to na pewno znajdziecie. No i cóż, moi drodzy, kto ma ochotę medytować, ten może sobie medytować. Komu to odpowiada, ten sobie może tutaj pomóc na wiele sposobów, jeżeli nie potrafi tego zrobić w inny sposób. Pamiętajcie, jest wiele dróg, które prowadzą do Rzymu, jak to się kiedyś mówiło. To nie zawsze musi być jedna i ta sama droga, którą wszyscy przemierzają. Tego czasu można skorzystać też z innych dróg. Jak ci coś nie odpowiada, nie potrafisz czegoś osiągnąć, to może akurat medytacja będzie dla ciebie bardzo dobrym punktem odniesienia, by zmienić po prostu swoje życie, poprawić na lepsze jakieś aspekty negatywne, wymedytować na pozytywne i tak dalej, zdrowie poprawić załóżmy i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim oczyścić główkę, bo tu mamy największy problem u bardzo wielu ludzi, że nie potrafią przestać myśleć. Cały czas jest chaos w głowie. I kiedy po takim wyciszeniu się chwilowym, całkowitym zresetowaniu do zera swoich myśli, potrafią poczuć się dużo, dużo lepiej. I tu akurat medytacja chyba jest rzeczywiście najlepszym sposobem na to, żeby się całkowicie wyciszyć. Dobra, temat jest tak troszeczkę muśnięty przeze mnie. A może jeszcze pozycje do medytacji. Przeróżne. Jedni siedzą tak z tymi nogami tak podwiniętymi do góry i te ręce tak, wiecie, jak to mnisi robią i tak dalej. Jednak to jest według mnie pozycja bardzo niewygodna. Według mnie dla medytacji powinna być pozycja optymalna, w której się dobrze czujesz, w której się komfortowo siedzisz, nikt cię nigdzie nie uciska, nic cię nie boli. Może to być należąco jak chcesz, obojętnie.
A nie, że gdzieś tam widziałeś na filmie, że musisz usiąść teraz, tak? I tak medytować. Bo jeżeli ci to będzie doskwierać, będzie cię coś za chwilę boleć, no to sorry, ale nie skupisz się na medytacji, tylko będzie ci cały czas przeszkadzać, bo ci tyłek boli, bo siedzisz za twardo, czy coś w tym stylu. Także tak to na pewno nie zadziała. Dobra. Temat muśnięty, bo muśnięty, bo jest to bardzo głęboki temat, ale takie najważniejsze zagadnienie, jakaś tam pigułka podstawowa przekazana. Także życzę wam miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się.